Kategoria akcesorii do drzwi przesuwnych to bardzo ważna i istotna kategoria przy wyborze elementów, które będą dopasowane właśnie do naszego skrzydła w systemie drzwi przesuwnych. Przede mną mamy tutaj wszystkie produkty, które zawieramy w naszej ofercie akcesorii. Postaram się pokrótce opowiedzieć o każdym z elementów, przedstawić jego istotną wagę, jak również działanie. Zacznę może od szyn, które leżą przede mną. Jak widzicie, są to 3 elementy, natomiast traktujemy je jako 2 osobne produkty. Pierwsze 2 szyny to szyna przedłużająca tor jezdny o 2 metry. Jak możecie zauważyć, składa się ona z 2 odcinków metrowych, które mają takie właśnie oto wypustki, my je nazywamy puzzlami, które łączą się ze sobą i tworzą jednolity tor ruchu właśnie 2-metrowy. Do szyny 2-metrowej oczywiście znajdziecie też tulejki dystansujące oraz komplet śrub pasujących do ilości otworów znajdujących się w szynie przedłużającej. Tulejek jest oczywiście 5, tyle samo mamy śrub oraz kołków montażowych do ściany. Jeżeli chodzi o kolejną szynę, tutaj mamy szynę przedłużającą o tor jezdny równy metrowi. Czyli w podstawowej wersji prowadnicy mamy 2 metry toru jezdnego, natomiast w przypadku, kiedy potrzebujemy 3 metrów, dokupujemy taką oto właśnie szynę metrową, która jest umieszczona w środku tego toru jezdnego. Ja również to postaram się pokazać. Oczywiście w zestawie z szyną również są tulejki dystansujące i śruby montażowe. W tym przypadku są to 2 sztuki tulejek i 2 śrub, czyli właśnie pasujące do otworów montażowych w dodatkowej szynie. W przypadku przedłużenia toru jezdnego o 2 metry, bądź też o wielokrotność tych 2 metrów, w akcesoriach znajdziecie również łącznik szyn, który łączy nam właśnie te szyny przedłużające. W szynach mamy otwory, które są przeznaczone właśnie do tego łącznika, aby go na spokojnie przymocować. Łącznik szyn ułatwia nam montaż szyn ze sobą, ale również upłynnia ruch drzwi. Czyli dzięki łącznikowi nie ma żadnego uskoku, nie ma problemu z ruchem skrzydła drzwiowego po torze jezdnym. Tutaj właśnie mamy umiejscowione 2 otwory w każdej z metrowych szyn, po to, żeby można było zamontować taki łącznik. Wszystkie śruby montażowe oczywiście są w zestawie, dedykowany kluczyk do przykręcenia tych śrub również znajdziecie w zestawie, więc wszystkie potrzebne elementy będą przy zakupie tych produktów z naszej oferty. Kolejnym produktem, który znajdziecie w kategorii naszych akcesorii do drzwi przesuwnych, są kołki rozporowe, uniwersalne. Ja pokażę, jak one wyglądają. Wyglądają troszeczkę inaczej niż te, które są zawarte w zestawie z prowadnicą. Pokażę może tą różnicę. Kołki uniwersalne zalecamy w przypadku, kiedy nie do końca jesteśmy pewni, z jakiego podłoża mamy zbudowaną ścianę i czy te, które są w zestawie z prowadnicą standardowo, będą się kwalifikowały. Kołki te zachowują się bardzo elastycznie w danym podłożu. Jeżeli chodzi o ściany zbudowane z karton gipsu na oczywiście stelażu wzmocnieniu, tutaj bardzo są one pomocne, ze względu na to, że te standardowe kołki, które są w zestawach z prowadnicami, mogą nie utrzymać nam systemu przesuwnego. Kolejnymi produktami w kategorii akcesoria do drzwi przesuwnych są uchwyty mocowane do sufitu bądź też do ściany w przypadku systemów mijanych. Postaram się pokazać po kolei te uchwyty. Może zacznę od uchwytu dedykowanego do systemu mijanego, czyli mamy uchwyt, na którym jest instalowana druga szyna, natomiast pierwsza szyna, która jest w zestawie zakupiona, jest mocowana do ściany. Uchwyt wygląda tak, jak widać. Mamy 2 otwory montażowe właśnie tutaj do ściany i 1 otwór montażowy do tej drugiej szyny od strony zewnętrznej. Oczywiście w zestawie z uchwytem są konieczne i potrzebne śruby montażowe w ilości odpowiedniej do otworów montażowych w uchwycie. Uchwyt do montażu drugiej prowadnicy nie jest dedykowany do prowadnic z dużymi rolkami jezdnymi, czyli kółka, które zajmują nam dosyć sporą przestrzeń, po prostu się automatycznie nam nie zmieszczą w tej przestrzeni. Odpadają nam modele typu koło na wieszaku, model prowadnicy grot, czy też koło NGB. Następny to model uchwytu sufitowego, dedykowanego do drzwi jednoskrzydłowych. Tutaj widzicie, mamy 4 otwory montażowe dedykowane do sufitu i 1 otwór montażowy dedykowany do szyny jezdnej. Dzięki uchwytowi szyna jest odsunięta z odpowiednią odległością od ściany,
co nie uniemożliwia też tarcie pewnych elementów o ścianę, a jednocześnie daje nam ten dystans od sufitu do początku skrzydła drzwiowego. Uchwyt sufitowy do drzwi mijanych jest dedykowany, oczywiście tak jak tu wspomniałam, do systemu mijanego, ale z montażem sufitowym. Uchwyt już jest gabarytowo troszkę większy niż dedykowany do drzwi jednoskrzydłowych. Mamy też więcej otworów montażowych do sufitu i mamy dwa płaskowniki dedykowane do montażu szyny jezdnej. W każdym płaskowniku mamy jeden otwór montażowy kompatybilny z szyną do toru jezdnego. W zestawie z uchwytami sufitowymi mamy oczywiście śruby dedykowane do tych uchwytów, tak aby można było bezproblemowo przymocować szynę. Systemy sufitowe są dedykowane w momencie, kiedy nasze ściany nie są do końca pewne, czyli materiał, z którego są zbudowane, jest ryzykowny, że nie utrzyma takiego ciężaru i systemu, który nam cały czas będzie pracował, więc zalecamy zastosowanie właśnie takiego montażu sufitowego, czyli nie obciążamy naszej ściany, pod warunkiem oczywiście, że ten sufit również jest solidnie zbudowany i nie ma ryzyka, że wszystko nam się urwie. Śruby, które są mocowaniem do sufitu, nie są w zestawie z uchwytami. To już należy we własnym zakresie zakupić, ze względu na to, że nie możemy dopasować jednego modelu śruby, który będzie pasował do wszystkich podłoży montażowych. Kolejnymi produktami, które często proponujemy i oferujemy do drzwi przesuwnych, są samodomykacze. Mam przed sobą dwa modele samodomykaczy. Samodomykacz pojedynczy i samodomykacz podwójny. Model samodomykacza pojedynczego służy nam do ułatwienia pracy skrzydła drzwiowego w zakresie jednostronnym, czyli to my decydujemy, czy samodomykacz będzie nam dociągał drzwi do pozycji otwartej, czy też zamkniętej. Ten model samodomykacza jest montowany do ściany, czyli przykręcamy go do naszej ściany za pomocą 3 śrub montażowych. Oczywiście otwory montażowe już są nawiercone w modelu. Po zamontowaniu elementu dociągowego na górnej krawędzi skrzydła drzwiowego, wprawiając skrzydło drzwiowe właśnie w ruch na szynie jezdnej, elementy łącząc się ze sobą dociągają nam to skrzydło drzwiowe do odpowiedniej pozycji na szynie, którą oczywiście my tutaj ustawimy i to my decydujemy, w którym miejscu nasze drzwi zakończą swój tor jezdny. Wybierając samodomykacz pojedynczy, należy pamiętać, że najpierw montujemy samodomykacz do ściany, a następnie szynę od systemu przesuwnego. Kolejny model samodomykacza to samodomykacz podwójny, który działa dwutorowo, do pozycji zarówno otwórz, jak i zamknij. Mamy w zestawie dwa mechanizmy dociągające, są dwie blaszki mocujące na skrzydło drzwiowe i oczywiście zestaw wkrętów mocujących. Pokażę, jak mechanizm samodomykacza działa już na zamontowanym skrzydle drzwiowym. Drzwi przesuwne zakończą swój tor ruchu adekwatnie do miejsca, w którym zamontujemy nasz samodomykacz. Samodomykacz w połączeniu ze skrzydłem przesuwnym działa bardzo płynnie i delikatnie. Następnym produktem w kategorii akcesoria jest zamek do drzwi przesuwnych, który umożliwia nam zablokowanie całkowitego przesuwu skrzydła drzwiowego. Bardzo często wybieramy taki element w momencie, kiedy chcemy zablokować drzwi i ich pracę właśnie w pomieszczeniach typu łazienka czy też sypialnia. W zestawie znajdują się wszystkie konieczne elementy do zamontowania zamka przesuwnego. Oczywiście elementy, które są mocowane na skrzydle drzwiowym, jak również śruby montażowe i podkładki. Za chwilę postaram się zademonstrować, jak wyglądają dwa rodzaje montażu takiego oto zamka przesuwnego. Pierwszy sposób montażowy zamka do drzwi przesuwnych polega na montażu głównego elementu blokującego na ścianie od wewnętrznej strony otworu drzwiowego. Drugi z elementów instalujemy na skrzydle przesuwnym w odpowiednim miejscu, gdzie chcemy, aby skrzydło zakończyło tor ruchu i zostało zablokowane. Kolejny sposób montażu polega na przykręcaniu głównej blokady zamka do bocznej krawędzi drzwi, a drugiego elementu zestawu na ścianie w odpowiednim miejscu.